Cześć, tutaj Dagmara Mosińska z Costa Agent i dzisiaj w troszkę innym wydaniu, ponieważ przeważnie prezentuję nowe projekty na Costa del Sol, ale w ostatnim kwartale dostałam tak wiele pytań na temat życia na Costa del Sol, że postanowiłam je zebrać, wybrać te najciekawsze i te, które najczęściej padają od osób, które planują przeprowadzkę właśnie tutaj na Wybrzeże lub tych, którzy planują zakup nieruchomości. Pytanie pierwsze, czy na Costa del Sol da się normalnie żyć cały rok, czy to tylko wakacyjny kierunek? Już odpowiadam, a więc na Costa del Sol zdecydowanie da się żyć cały rok i robi to mnóstwo osób. To nie tylko kurort wakacyjny, ale region, gdzie ludzie normalnie żyją, jest infrastruktura, sklepy, szkoły, biznesy. Na pewno poza sezonem jest tu o wiele spokojniej, nie ma tylu turystów i wtedy czuć bardziej ten andaluzyjski klimat. Natomiast najlepiej przyjechać i przekonać się na własnej skórze i wyrobić własną opinię, ponieważ znam zwolenników każdej pory roku tutaj właśnie na Costa del Sol. To jest bardzo dobre miejsce do życia każdego dnia i gorąco do tego zachęcam. Pytanie drugie. I pytanie, które się najczęściej pojawia, czyli czy da się żyć komfortowo na Costa del Sol bez milionów na koncie? A więc tak, da się żyć zdecydowanie na Costa del Sol bez milionów na koncie. Myślę, że to wybrzeże jest o tyle specyficzne i ma przewagę nad większością miejsc w Europie, że mamy tutaj do wyboru absolutnie wszystko. Można żyć bardzo luksusowo, stołować się w topowych restauracjach i korzystać z tutaj najdroższych beach clubów i mieszkać w pięknej willi w Sierra Blanca, ale można również żyć bardzo komfortowo, spokojnie i budżetowo, bez konieczności czy bez takiego poczucia, że czegoś nam brakuje. I też chcę podkreślić, że w dzisiejszych czasach luksus oznacza całkowicie coś innego dla każdego. Dla jednych będzie to wysoki stan konta i drogie auta, dla innych będzie to dobra pogoda i możliwość korzystania ze świeżego powietrza na co dzień, a jeszcze dla innych będzie życie w spokoju, w przyrodzie i bez pędu, który tak często towarzyszy nam na co dzień. Najważniejsze jest na pewno to, żeby dobrze wybrać typ nieruchomości oraz lokalizację do własnych potrzeb i nie sugerować się social media w własnym wyborze. I właśnie dokładnie w tym pomagam swoim klientom na co dzień. Marbella, Estepona czy Malaga? Gdzie najlepiej mieszkać i dlaczego? Myślę, że nie ma dobrej jednej odpowiedzi na to pytanie, bo wszystko zależy od Waszego stylu życia i od tego, czego oczekujecie od swojego miejsca. Marbella na pewno jest bardziej luksusowa, jest to miejsce międzynarodowe, gdzie łatwo o networking. Estepona, czyli miejsce, w którym się tutaj dzisiaj znajduję, jest bardziej spokojne, rodzinne i ma na szczęście coraz lepszą infrastrukturę. Natomiast Malaga jest to typowe miasto, gdzie mamy biznes, gdzie jest dużo pędu, gdzie na pewno dużo się dzieje, więc sami musicie zdecydować, które z tych miejsc byłoby dla Was najlepsze. Zawsze powtarzam, najpierw styl życia, a później dobieramy do tego nieruchomość. Jak wygląda edukacja dzieci, szkoły publiczne versus międzynarodowe? Ten temat jest naprawdę bardzo obszerny i myślę, że spokojnie mogłabym nagrać osobny odcinek, ale tak podsumowując, żeby nie było to za długie dla Was, system i edukacji i cała edukacja jest mi bardzo, bardzo bliska, ponieważ sama jestem mamą i przechodziłam przez ten proces całkiem niedawno. Szkoły publiczne w Andaluzji są naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Dzieci szybko są wciągane w system, uczą się szybko języka, a szkoły kładą nacisk na relacje i integrację. Jest to naprawdę dobry wybór dla osób, które planują przeprowadzkę na stałe i właśnie chcą się szybko zintegrować z lokalną społecznością. Z drugiej strony mamy szkoły międzynarodowe. Ich wybór jest naprawdę ogromny. Mamy szkoły niemieckie, angielskie, IB, czy alternatywne jak Montessori lub Waldorf, które cieszą się naprawdę dużą popularnością. I jest to dobry wybór dla osób, które planują tutaj pobyt tymczasowo lub chcą utrzymać jeden system edukacji lub jeden język. Mamy również elitarne szkoły, czy najbardziej elitarną szkołę w Soto Grande i tutaj to jest naprawdę już najwyższa półka, gdzie dzieci pochodzą z naprawdę śmietanki całego świata.
i jest to też opcja do wyboru tutaj na Costa del Sol. Natomiast nie ma, myślę, jednego dobrego wyboru. Wszystko zależy od tego, czego Wy jako rodzice oczekujecie od szkoły, jakie macie dzieci i myślę, że warto ten temat zdecydowanie zgłębić przed przyjazdem tutaj na Costa del Sol, przed przeprowadzką i przed wyborem nieruchomości. A tak pół żartem, pół serio, nie ma jeszcze na Costa del Sol polskiej szkoły, więc jeśli szukacie pomysłu na biznes, to myślę, że rynek zdecydowanie czeka. Czy opieka zdrowotna w Hiszpanii jest na dobrym poziomie? Tak, opieka zdrowotna w Hiszpanii jest na bardzo dobrym poziomie i to zarówno publiczna, jak i prywatna. Wiele osób, które znam, decyduje się na ubezpieczenia zdrowotne prywatne z uwagi na to, że oferta jest bardzo obszerna, a zapewnia to szybki dostęp do specjalistów. Oczywiście stawki są uzależnione od naszego wyjściowego stanu zdrowia, ale jest to naprawdę bardzo dobra opcja. Większość prywatnych szpitali oferuje również obsługę w języku angielskim, więc jeżeli nie znacie hiszpańskiego, to nie musicie się martwić. A ja osobiście znam wielu specjalistów polskich i chętnie podzielę się kontaktem, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Co najbardziej zaskakuje Polaków po kilku miesiącach życia tutaj? Trudne pytanie, ale pojawia się często. Myślę, że tempo życia, jakie tutaj jest i to, że nie wszystko jest na wczoraj. Chcąc, nie chcąc, przeprowadzając się tutaj, na pewno musicie się do tego przyzwyczaić. Dla innych będzie to minus, dla innych będzie to plus. Ja to lubię nazywać, że jest to podatek od słońca. I ostatnie pytanie. Jakie są minusy życia na Costa del Sol, o których mało kto mówi? Minusy są, kochani, to nie jest tak, że wszystko jest kolorowo. Myślę, że nie ma takiego miejsca na świecie, a jeżeli jest, to chętnie się dowiem, jakie to jest miejsce, więc dajcie znać w komentarzu. A z takich chyba największych minusów załączę czy zaliczę biurokrację, bankowość, która na pewno jest na niższym poziomie niż w Polsce, korki w lato bywają okrutne i mentalność Hiszpanów na pewno odbiega od naszej polskiej. Myślę, że mieszkając tutaj musicie się przyzwyczaić do tego i zdecydować, czy to jest coś dla Was i czy ten hiszpański, spokojniejszy tryb życia Wam odpowiada. Costa del Sol, zawsze to powtarzam, jest cudownym miejscem, ale na pewno nie jest dla każdego. Jeśli są jakieś pytania, na które nie odpowiedziałam, a chcielibyście uzyskać odpowiedź, to dajcie znać w komentarzu i włączę je do kolejnego Q&A.